2 razy, a nawet więcej taniej. Jej, jak mnie wkurza mój polski. To, co krawcowie przed wami ukrywają. Pamiętacie, kiedy ostatni raz byliście oszalomlone ceną za jakieś przyróbki ubrania? Rozumiem was, bo sama też jestem klientką innych branżach usług. I dziś zdradzę coś, tylko czego inny krawca wam nie powiedzą. Dlatego możecie nie oglądać tego filmu do końca, jeśli już wszystko wiecie. A jeśli nie, to w tym filmie odkryję sekret. Dlaczego dla innych przyróbka może kosztować 2 razy, a nawet więcej taniej niż dla innych. Jej, jak mnie wkurza mój polski. No serio? Numer pierwszy przynosi ubrania do poprawek z wyprzedzeniem, a nie za dzień przed wyjazdem, ślubem albo serii już nie mam co się ubrać. Pamiętaj, ekspresowe przeróbki kosztują drożej. Dlaczego? Wiele tego nie rozumiem. Przecież krawcowa musi to pogodzić z innymi zamówieniami na dziś. I zazwyczaj włączyć 5. bieg, a to jest stres dla szwaczki. A przed nami najważniejsza tajemnica, którą krawcowe ukrywają. No to co, może po herbatę? Zróbcie sobie coś, a ja za minutę dołączę. I'm awake now, the storm's gone, I'm a king. Tu jest napis, który nie opisuje. Jestem jak rakieta, szybka, energiczna i czasami wybuchowa. Tired, I'm in control. Feel the rain falling. I dalej numer 2. Z twojej strony jako klienta trzeba zrozumieć jedną zasadę. Cena za przeróbki jest proporcjonalna do czasu, jaki krawcowa poświęci na te poprawki. Ale to oczywiście nie znaczy, że szwaczka, która szyje jak żółw, musi brać drożej. Mówimy o normalnych krawcowych i normalnym tempie pracy. A więc, jeśli chcesz obniżyć cenę, zapytaj mistrza, czy jest sposób tańszy. Zawsze są 2 wyjścia, ale bądź uważny. Proście nie zawsze znaczy lepsze jakościowo. Podam przykład. Weźmy cerowanie dżinsów. Wielu już wie, że cerowanie polega na podklejeniu zużytego miejsca z dziurą od lewej strony i mozolnym cerowaniu nitkami z użyciem resevingu. Pokażę, jak to wygląda. Jeżeli dokładnie podebrać niti, to wyjdzie майже niewidoczne. Tutaj znajdziesz szczegółowy instruktaż na ten temat. I oto rzecz, która oszczędzi twoje pieniążki. Takie oto klejące latki dżinsowe. Jak widzicie, są w różnych odcieniach dżinsu. Od czarnego, szarego po jasno-niebieski. Możecie znaleźć w pasmateriach albo zamówić na dowolnej chińskiej stronie. Oczywiście, że taka naprawa nie będzie kosztować drożej niż wasze dżinsy. Ale jaki jest minus? Dżinsy, jakie nosiliście i praliście, zmieniają swój kolor. Dlatego, niezależnie jak będziecie dobierać klejące latki, one i tak będą jasniejsze i bardziej nasycone. Możliwe na nowych dżinsach nie będzie różnicy, ale dla nowych latki niepotrzebne. Widzicie, jak ja nie dobieram, wszystko jedno, jest różnica. I numer 3. Jeśli potraficie starannie odpróć szwy albo usunąć niepotrzebny element, to również zaoszczędzi wam pieniądze. Ale i tu jest minus. Jeśli przez przypadek coś przytniecie
i krawcowa będzie musiała to zaszyć, to będzie wręcz drożej. Tu potrzebna jest maksymalna ostrożność. I oczywiście pokażę Wam przykład. W tej kurtce klientka chciała usunąć kołnierz z futrem z lisa. I zrobiła to samodzielnie i odpinając go. Poprosiła mnie natomiast, żebyście obszyła odcień kolorystyczny wokół kołnierza. Chcę zauważyć, że nie ma żadnych nacięć. Wszystko jest bardzo starannie odpinane. I teraz mierzę, ile centymetrów właśnie muszę zaszyć. 49 centymetrów. Nie bardzo sporo pracy. Dla niej ta naprawa kosztowała tylko 30 zł, a nie 60 zł. Jakby przyniosła kurtkę z kołnierzem, to już byłoby uznane za likwidację kołnierza, a nie tylko obszycie. Więc koniecznie bierzcie to pod uwagę. A teraz przechodzimy do punktu 4, który brzmi: zbierz mały hurt. Znacie to powiedzenie? Hurtowo tanie. I to do dzieła. Dobierzcie kilka rzeczy w podobnym kolorze, najlepiej z tego samego rodzaju tkaniny. A jeśli mam mało rzeczy, to skąd wezmę hurt? Mogę podłączyć kolegę? No tak, można oddać rzeczy do poprawek razem z kolegą. Albo zebrać całą rodzinę. Możesz też przejrzeć rzeczy w szafie. A tak już na poważnie. Czasem klienci kupują kilka koszulek tej samej jakości, albo przynoszą duży worek dżinsów. I tak mogą wtedy dostać niewielki rabat. Ale oczywiście nie chodzi o połowę niższy, jak w pozostałych przypadkach. I punkt numer 5 to, co krawcowe przed Wami ukrywają. W mojej praktyce zdarzyło się może 1-2 razy, że klient poprosił o wymianę tylko jednej strony zamka błyskawicznego. W większości przypadków, i gdy mowa o wymianie zamka, wszyscy myślą, że trzeba całkowicie odpróć stary i wszyć nowy. To prawda, ale nie zawsze. W połowie przypadków druga strona jest cała i jeśli da się do niej dobrać drugą część, to mamy połowę pracy, a co za tym idzie, połowa ceny. I pokażę to. A więc podsumujemy. 5 sposobów, aby zaoszczędzić nawet do połowy ceny za przeróbkę odzieży. Pierwsze. Unikać pilnych napraw. Drugie. Zapytać mistrza o wszystkie możliwe warianty przeróbki. Trzecie. W miarę możliwości odpruwać szwy lub usuwać niepotrzebne elementy. Czwarte. Dobierać ubrania do zamówienia hurtowego. Piąte. Sprawdzić, czy naprawdę potrzebna jest wymiana całego zamka, czy tylko połowy. Mam nadzieję, że coś 1-2 punkty weźmiecie sobie do serca. A w komentarzach proszę napiszcie tylko o jednym. O czym chcecie zobaczyć moje następne wideo? O zabawnych i absurdalnych historiach z mojej pracowni, czy o tym, jakim klientom odmawiam w usługi?